Chyba kto to przyjechał? No to witam Państwa w Mongolii. Jest to wyjazd dla mnie bardzo ważny, ponieważ najstarsze dokumenty dotyczące mojej rodziny sugerują, że mój ród został zapoczątkowany prawdopodobnie właśnie przez Mongołów. Pierwsze zadanie na dzisiaj: idę sobie załatwić mongolską kartę SIM, no bo wiadomo, w dzisiejszych czasach bez internetu to człowiek zginie. I wydaje mi się, że będzie ciekawie z tego względu, że jestem w kraju, w którym nikt nie mówi w żadnym znanym mi języku, a ja też jestem na tyle dużym ignorantem, że nie potrafię powiedzieć ani jednego słowa po mongolsku. Udało się bez najmniejszego problemu. Obsługa generalnie ogarniała tutaj wszystko po angielsku. Jak widać, wszystko wokół wygląda bardzo nowocześnie. Powiem Wam, że wydaje mi się, że odcinek z Mongolii może być troszkę nudny, troszkę przegadany pod kątem historycznym, z tego względu, że nie dogadam się tutaj z ludźmi w żadnym sensownym języku, więc tych przygód może być mało. W Mongolii miała do mnie dołączyć moja koleżanka Alicja, którą w tym momencie serdecznie pozdrawiam. Niestety miała problem z uzyskaniem wizy, a szkoda, bo Alicja przejechała praktycznie wszystkie azjatyckie stany. Tą część Azji zna doskonale, więc mógłbym się od niej na pewno bardzo dużo dowiedzieć. Generalnie mieliśmy taki plan, żeby sobie kupić konia w Mongolii, ale z racji tego, że ona nie jedzie, ja nie kupuję, po prostu nie jeździ na koniu, dlatego konia nie kupuję. Ale zamiast tego mam konie mechaniczne i będę po Mongolii popierdzielał sobie motorkiem. To jest w ogóle ciekawa sprawa, ponieważ na motorze ostatni raz siedziałem jakieś 3 lata temu, ale tylko dlatego, że kolega mi dał posiedzieć na swoim. Ale jechać na motorze po raz ostatni jechałem na egzaminie 12 lat temu. Także było to dla mnie dość spore przeżycie, ale daję radę. Generalnie śmieszna sprawa, bo jak babka mi ten motor dawała, to zaczęła od pokazywania rzeczy, które w nim nie działają. I powiedziała, że tam jedna rzecz działa i mam na nią zwracać szczególną uwagę. Niestety okazało się, że ona też nie działa. Więc tak to jest. A tam jest największy na świecie pomnik człowieka siedzącego na koniu. I jednocześnie jest to największy pomnik Chingis Khana. Także takie 2 w 1. I gdzie by tu można było się w tej Mongolii rozbić? Kwa, Tomek, wszędzie, dosłownie wszędzie. No tak, to prawda. Mongolia jest największym na świecie polem namiotowym. W ogóle nie trzeba sobie szukać miejsca. Można się rozbić gdziekolwiek. I ja, mając do wyboru kilka tysięcy kilometrów kwadratowych wolnej przestrzeni, rozbiłem się koło kibla. A zatem, proszę Państwa, Imperium Mongolskie to było drugie w historii największe państwo na świecie. Było o połowę większe od Imperium Rosyjskiego, o którym opowiadałem wcześniej. Ja generalnie będę cały czas w koszuli z racji tego, że jest to jedyna cienka rzecz z długim rękawem, jaką mam. A tu słońce daje non-stop, nie ma żadnego cienia, żadnych drzew, niczego. No i żeby się nie spalić, a jednocześnie żeby było w miarę chłodno, cały czas będę w koszuli. I ona też będzie cały czas okurzona, ponieważ tu jest wszędzie kurz. Tereny Mongolii nie sprzyjały takiemu typowo koczowniczemu trybowi życia. Teren ten jest ograniczony górami Altaj, niedostępną Syberią, pustynią Gobi, więc te ludy, które mieszkały na terenie Mongolii, przemieszczały się tylko w ramach pewnego określonego obszaru. Co ciekawe, do dziś w Mongolii mieszka mnóstwo osób, chyba około 1 miliona, które cały czas prowadzą koczowniczy tryb życia. O, a tutaj, proszę Państwa, widać nowoczesnego pasterza. Uznałem, że muszę sprowokować jakąś sytuację, żeby mnie ktoś zaprosił do jurty. Z tym, że już nie dzisiaj. A to dlatego, ja to zaraz pokażę, ale tam się zaczęło robić bardzo ciemno z tamtej strony. I się obawiam, że mnie zaraz tutaj deszcz zwieje. No może od razu pokażę. Tam się zaczęło robić ciemno. Jeszcze nie umiem się tutaj z tymi ludźmi dogadać, więc jeszcze nie wiem, jak to sprowokować, żeby mnie ktoś do siebie zaprosił. Uznałem, że nie mam czasu na to, żeby teraz na szybko zawierać jakieś znajomości i się po prostu rozbijam tak w miarę blisko, też z tego względu, żeby w razie, jeżeli byłaby jakaś taka naprawdę wielka burza, żeby mieć pretekst do tego i przy okazji miejsce, gdzie mógłbym się ewentualnie schować. Około IV wieku przed naszą erą na terenie Mongolii wykształciły się plemiona elitarnych jeźdźców określanych mianem Hu. Później plemiona te zawiązały swego rodzaju konfederacje, takie quasi-państwo, nazywali się Xiongnu, czy jakoś tak, nie wiem jak to się wymawia. I to właśnie z ich powodu powstał Wielki Mur Chiński, ponieważ Chiny
musiały bronić się przed najazdami tych koczowniczych, elitarnych jeźdźców i z tego powodu zaczęto budować Wielki Mur Chiński. Wielki Mur Chiński oczywiście nie był w stanie obronić Chin przed jakąś taką dużą inwazją, ale pełnił rolę taką ostrzegawczą i powstrzymywał takie malutkie grupki, nazwijmy to, najeźdźców. No i Xiongnu, ci elitarni jeźdźcy, ci Hu, to są oczywiście przodkowie Hunów, którzy jakiś czas później bardzo doskwierali Europie. Mongolia jest krajem o najmniejszej gęstości zaludnienia ze wszystkich państw świata. Nie liczę tutaj oczywiście terytoriów zależnych, takich jak na przykład Grenlandia czy Svalbard. Wyobraźcie sobie, że kraj ten jest 5 razy większy od Polski, a ma 14 razy mniej ludzi. I jeszcze w dodatku połowa całej ludności mieszka w Ulaanbaatar. Więc wszystko poza Ulaanbaatar jest prawie że puściutkie. I teraz wyobraźcie sobie jeszcze, co by się stało, gdybyście mieli jakiś wypadek. No, nie byłoby nikogo, kto by wam pomógł. Po około 200 latach Chińczycy w końcu przeciwstawili się Xiongnu. Z tym, że miejsce Xiongnu zajęły kolejne plemiona określone mianem Xianbei. Państwo tak się mniej więcej nazywało. Najsilniejszym plemieniem było oczywiście plemię Roran, które jako pierwsze narzuciło swoją władzę Jakutom i Ujgurom. I także Roran jako pierwsi zaczęli używać określenia Han. Panowanie Roran było dość krótkie, zostali oni dość szybko podbici przez Turków i plemię podzieliło się jakby na dwie części. Ci, którzy zostali w Mongolii, są uważani dzisiaj za przodków późniejszych Tatarów, natomiast ci, którzy uciekli, podbijali w kolejnych latach Europę jako Awarowie. Tak, zapomniałem jeszcze dodać, że generalnie podbój przez Turków dokonał się już w VI wieku. Po Turkach władzę przejęli Ujgurzy, którzy mieli bardzo duży wkład w rozwój państwa. To oni jako pierwsi wprowadzili buddyzm, wprowadzili 12-miesięczny kalendarz, własny system piśmiennictwa, potrafili dość precyzyjnie obliczać daty i tak dalej, i tak dalej. To, co jednak powinniście zapamiętać do tego momentu, to fakt, że z wszystkich plemion mongolskich wykształciły się dwa, Hunowie i Awarowie i może tam jeszcze jakieś pomniejsze, o których już historia nie pamięta, które później bardzo mocno nękały Europę, no bo przecież Hunowie siali postrach w Europie, a Awarowie zresztą też. Na początku X wieku Mongolię podbiło plemię Kitanów. No i potem od nich wzięła się oczywiście nazwa Chińczyków, czyli Kitajce. Kitanowie dominowali w tamtym czasie w Azji Środkowej, podbili też północne Chiny, rozpoczynając panowanie dynastii Liao, która była w bardzo dobrych stosunkach zresztą z dynastią Song. Mniejsza z tym, Kitanowie zostali wygnani z Mongolii przez powstańcze plemię Dżurdżenów pochodzących z Mandżurii i przez kolejne 100 lat w Mongolii nie powstało żadne państwo, ponieważ tutejsze plemiona toczyły ze sobą ciągłe wojenki, raz na jakiś czas tam zakładając jakieś takie malutkie namiastki państw, ale w rzeczywistości żadne faktyczne państwo w Mongolii nie powstało. W 1162 roku urodził się Temudżyn. Absolutnie najważniejsza postać dla Mongołów. Jego faceta jest na chyba wszystkich banknotach. Jego imieniem nazywane są lotniska, nawet wódka jest jego imieniem nazwana. Temudżyn pochodził z bogatej, szlacheckiej, mongolskiej rodziny, ale w wieku 9 lat stracił ojca. Przez jakiś czas żył w niewoli u swoich wcześniejszych poddanych, potem uciekł i przez wiele lat razem z matką i braćmi żył w dość sporej biedzie. Jednak dzięki swojemu szlacheckiemu urodzeniu, dzięki kontaktom jakie miał, powoli odbudowywał swoją pozycję i w 1182 przez garstkę swoich popleczników został uznany Hanem. Oczywiście nic to nie znaczyło, był on Hanem tylko dla tych ludzi, którzy uznawali go Hanem, czyli dla praktycznie prawie że nikogo. Przez długie lata był on bardzo nisko w hierarchii, ale jego pozycja stopniowo rosła, głównie dzięki sukcesom wojennym, szczególnie w walkach z Tatarami. W 1201 roku wybuchła w Mongolii wojna domowa. Wiele stronnic próbowało Temudżyna zgładzić, ale Temudżyn wyszedł z tej wojny zwycięsko i w 1206 roku został obwołany Hanem Hanów
Chingis Hanem. Chingis Khan zbudował przepotężną armię. Podbijał kolejne plemiona, często bez walki, po prostu pokazując, demonstrując swoją potęgę. Zyskał bardzo dużo, gdy dołączyli do niego Ujgurzy, którzy liczyli na nowe szlaki handlowe. Ujgurzy dostarczyli mu bardzo dużo bogactwa, które pozwoliło Chingis Khanowi na finansowanie kolejnych wojen. Wkrótce zaatakował on Chiny, ponieważ z tego co ja się orientuję, to plemiona chińskie, jakieś tam plemiona chińskie były odpowiedzialne za śmierć jego ojca, więc on potraktował to po prostu jako sprawę honoru, żeby podbić Chińczyków. Więc podbił Chiny, zdobył Pekin, to sprawiło, że do Mongolii zaczęły napływać różne światłe umysły. Ten napływ inteligencji naukowców czy myślicieli sprawił, że oblicze bardzo zacofanej Mongolii zaczęło się zmieniać. Na zachód natomiast Chingis Khan ruszył tylko i wyłącznie z tego powodu, że musiał tłumić powstania wśród podbitych plemion. W ten sposób w ciągu zaledwie kilkunastu lat Chingis Khan zbudował jedno z drugie, najpotężniejsze imperium na świecie. Imperium mongolskie jest imperium zbudowanym najszybciej. Nikt nigdy nie podbił tak gigantycznego terenu jak Chingis Khan. Podbił Irak, Iran, Afganistan, Ruś. Między innymi dzięki niemu Marco Polo mógł wytyczyć szlak do Indii, szlak handlowy do Indii, bo państwo, które stworzył Chingis Khan, było jednolite. A co za tym idzie, było w miarę bezpieczne. Było w miarę bezpiecznie poruszać się w obrębie jednego państwa, w tym przypadku Imperium Mongolskiego, i to wykorzystał Marco Polo, podróżując drogą lądową, tworząc szlak handlowy do Indii. Bardzo ciężko było rządzić tak gigantycznym państwem, dlatego w 1261 roku doszło do jego podziału na 4 części. Z tych 4 części my Polacy najbardziej oczywiście kojarzymy tatarską Złotą Ordę. Natomiast prawdziwa Mongolia zawierała jeszcze wtedy Chiny. Wewnętrzne walki między Hanami, rozdrobnienie feudalne, ciągłe wojny bardzo mocno osłabiły państwo i w 1368 roku doszło do powstania w Chinach. W jego wyniku władzę przejęła dynastia Ming, a Mongołowie zostali wypędzeni na północ, mniej więcej na tereny dzisiejszej Mongolii. I tu w zasadzie można powiedzieć, że ta ciekawa część historii Mongolii się kończy. Taki domek jak ten, co widzicie za moimi plecami przy drodze, to jest zazwyczaj sklep. I chciałem w tym momencie opowiedzieć o pieniądzach w Mongolii. Tutaj naprawdę można poczuć się jak bogacz, ponieważ ilość banknotów, jakie się otrzymuje za na przykład $100, jest przytłaczająca. Jak zauważyłem, jak ludzie płacą w sklepach, to nikt nie chodzi z portfelem, tylko na przykład kobiety mają torebki i w torebce mają luźno po prostu wrzucone pieniądze. Jak przychodzi do płacenia, to po prostu otwierają te torebki i szukają tam banknotów, wybierają, rzucają na ladę po prostu kubkę pieniędzy i potem ekspedientka sobie z tej kubki wybiera tyle, ile chce. Nauczyłem się dzisiaj pierwszego mongolskiego słowa, darla tla. Tam faktycznie jest takie tla na końcu, oni w ogóle dużo mają tego typu dźwięków i to oznacza dziękuję. Generalnie język mongolski jest straszny. Mi osobiście chyba najbardziej przypomina chiński, ale taki niemiecki chiński. I żeby oczywiście jeszcze bardziej utrudnić ludziom życie, to do zapisywania używając cyrylicy. Dobra, to dzisiejszą noc spędzam w jurcie. To jest w ogóle ciekawa sprawa, ponieważ przyjeżdżałem koło tej jurty rano i pani, która tutaj wydawało mi się, że mieszka, zaprosiła mnie do siebie, dała mi jeść, było spoko. Pojechałem dalej, wracałem wieczorem, znowu do tej pani przyjechałem, znowu się najadłem i pani zaproponowała mi spanie. Będę spał tutaj. Niestety okazuje się, że nie za darmo. Musiałem za to zapłacić w przeliczeniu na złotówki jakieś 55 zł, ale stwierdziłem, dobra, zawsze chciałem spać w jurcie, raz można. W ogóle ciekawa sprawa, ponieważ ja myślałem, że ta pani tutaj mieszka. Okazuje się, że nie. Ona mieszka w mieście, o tym jeszcze też za chwilę opowiem. A tutaj nie wiem tak naprawdę, co ona robi. Wygląda trochę jakby była to swego rodzaju restauracja, czy coś w tym stylu. Nie wiem, tak jakby, nie wiem, dla tutaj nomadów, czy jakiś przejeżdża... Nie wiem, nie ogarnąłem trochę, co ta pani tak naprawdę tutaj robi. O czym jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, to to, że
w dzisiejszych czasach w Mongolii jurty cały czas są bardzo popularne, ale mieszkać w nich faktycznie mieszkają tylko ludzie, którzy gdzieś tam wypasają owce, czy tam krowy, czy cokolwiek, muszą się raz na jakiś czas całym swoim dobytkiem przynosić. Natomiast wiele osób wciąż korzysta z jurt, z racji czego są praktyczne, ale mają też swoje domy. I na przykład pani, która dawała mi samochód, miała sobie normalnie postawiony dom i w domu mieszkała, obok tego miała dwie jurty. W jednej jurcie, jedna jurta robiła za taki troszkę warsztat motocyklowy, coś w tym stylu, natomiast druga jurta to był typowe biuro, tam miała normalnie komputer i wszystko. I z takich ciekawostek tutaj, prawda, mamy gaz do kuchenki. Jeśli chodzi o prąd, bo prąd też jest, jak widać, no to prąd mamy sobie tutaj akumulatorek i zaraz zaświecimy sobie światełko. Tada! I światełko się świeci. Właśnie, to jest taki problem, że pani mi zostawiła dach otwarty i ja nie mam pojęcia, jak go zamknąć, więc miejmy nadzieję, że nie będzie padać. No, a zgodziłem się na spanie w jurcie z dwóch powodów. Po pierwsze, mówię, no troszkę chciałem, nie będę ukrywał, troszkę chciałem, a druga kwestia jest taka, że w trakcie dzisiejszej mojej podróży spotkałem Mongoła, który umiał mówić po angielsku, w miarę, powiedzmy, w miarę. No i mu tłumaczyłem, no, że tam sobie jeżdżę, że sobie śpię pod namiotem i tak dalej, i tak dalej. A on do mnie, i co, nie boisz się? Ja mówię, czego tu się bać? Puste przestrzenie, zajebiście, czego się bać? A on mówi, Mongolia nocą jest bardzo niebezpieczna. Tak zdziwiłem się, spoko, ale czemu? Wilki. Jest bardzo dużo wilków podobno. No, w ogóle też pani zostawiła mi cały dzbanek herbaty. Ja powiem szczerze, że ta herbata jest średnia, ale zostawiła mi też dwie saszetki z kawą. I akurat ta kawa jest zajebista i się zastanawiam, czy po prostu nie wrzucę tej kawy do herbaty. A, jeszcze jedna fajna rzecz. O kurde. Shit, wszystkie zjadłem. Były cukierki polskie, ale już zjadłem wszystkie. No, generalnie herbata z kawą jest spoko. O jedzeniu mongolskim na pewno jeszcze opowiem, bo jest po prostu jest okrutne. A herbata z kawą przynajmniej da się to wypić. Jeszcze tylko powiem, że ta pani odjechała stąd hybrydową Toyotą, więc biedna na pewno nie jest. A jak się z nią dogadałem? Otóż pani umiała troszeczkę po rosyjsku. Dobra, jednak sobie poradziłem z zamknięciem tego. Było to oczywiście banalnie proste, trzeba było znaleźć odpowiedni węzeł i przetargać szmatę na drugą stronę. To teraz, proszę Państwa, ważne pytanie, czy w Mongolii pada deszcz, bo przecież step, pustynia, prawda, sucho. Otóż, proszę Państwa, proszę się nie martwić, pada kurwa codziennie. To jeszcze jedna ciekawa rzecz dotycząca tego, jak popada. Jak popada, to generalnie cały step stoi w wodzie. I ta woda sobie generalnie płynie z górki na dół. Wszystko jest uwalone wodą. I możecie się domyśleć, że wtedy motocyklem jedzie się bardzo ciężko. Tu jeszcze naprawdę tu jest nieźle. Tam dalej było dużo gorzej. Tam dalej było na tyle ciężko, że ni chuja nie mogłem się zatrzymać. No. O, a tam jest orzeł albo sokół. Pewnie go nie widać, ale tam sobie stoi. Ich też jest bardzo dużo. I one łapią takie małe myszki. Ich jest też tutaj mnóstwo. Jak na przykład jadę motocyklem, tylko widzę, jak mi się cała ziemia rozsuwa na prawo i lewo. To są takie malutkie myszki, które uciekają do swoich dziurek. I właśnie orły i sokoły orły czy sokoły, nie wiem właśnie co to jest, je generalnie łapią. Widziałem właśnie. Leć! No nie chcę polecieć, to nie zobaczycie jak leci. Trudno.
O, słyszycie te takie piski? Są takie malutkie myszki. Nie wiem do końca co to jest, ale takie malutkie myszki. Jest ich tu chyba z milionów. Próbowałem nakręcić, próbowałem zrobić zdjęcie. Nie, spierdalają. Nie da się ich upolować. Ale pokażę wam jak generalnie sobie, jakie norki one sobie mają. O, takie dziurki i w takich dziurkach te myszki sobie siedzą. Jak tak popiskują, to znaczy, że ostrzegają, że zagrożenie. Jak to mówią, same shit every day. Każdy dzień zaczyna się w ten sposób, że rano jest bardzo gorąco, po południu robi się zimno i zaczynają pizgać pioruny. I na przykład tam jest burza i tam też jest burza. A ja właśnie chciałem jechać tam mniej więcej 10 km i potem 80 km znowu po stepie, gdzie nie ma nic. Jakby mnie burza dorwała na stepie, to by było przesrane. I w ogóle jeszcze jedna ciekawa rzecz, tutaj stoi koło siebie 6 Toyot, z czego 4 są hybrydowe. Mongołowie bardzo lubią Toyoty i to właśnie hybrydowe są, w sensie dominują. Dzień dobry! Proszę nie spać! Jedną rzecz wam chciałem pokazać. Widzicie światełka jak mrugają? Panel słoneczny. Spryciarze. I to jest prawdziwa szyba. A tu już jest metal. Łobuziaki.